Odcinek programu w telegraficznym skrócie został zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Wspieraj nas na patronite.pl/Maciej Orłoś. W Polsce jak w Grze o Tron, ostatni sezon wyjątkowo słaby. Polski Ład, czyli obywatelu oddaj co masz w portfelu. Jacek Kurski, czyli pisowski bulterier, bardzo ładnie atakuje na zamówienie. Wolność Tomku w swoim domku, czyli Facebook pogonił wolnościowców. Kolejni politycy w WTS-ie, kolejne obietnice poprawy i postanowienia noworoczne. O tym m.in. będzie dzisiejszy program w telegraficznym skrócie, czwartek 6 stycznia 2022 roku. Maciej Orłoś, zaczynamy. Czasem pod wpływem emocji, jakie wywołują polityczne doniesienia, mówi się, że w Polsce panuje dyktatura. Są tylko podzielone opinie, jaka. Jedni mówią o dyktaturze politycznej poprawności, inni o dyktaturze Jarosława Kaczyńskiego, jeszcze inni za Stefanem Kisielewskim powtarzają frazę o dyktaturze ciemniaków. Mnie się polityczne aktualności kojarzą nie tyle z dyktaturą, co raczej z plemienną albo feudalną monarchią znaną ze średniowiecza, albo na przykład opowieści z gatunku fantasy. Polska szczególnie kojarzy mi się z Grą o Tron. Znacie? Pewnie tak. Czasem sobie myślę, że jesteśmy jak przedstawiciele Królestwa Północy, na czele którego stoi, czy też stał Ned Stark. Nie dlatego, że jesteśmy rządzeni przez przywódcę mądrego, szlachetnego i wiernego zasadom, ale dlatego, że, jak wiadomo, Ned Stark stracił głowę już w pierwszym sezonie. A nasz wspaniały kraj też sprawia wrażenie, jakby był rządzony bez głowy. Ale najświeższe doniesienia ekonomiczne składają mnie do jeszcze innego skojarzenia. Otóż z koczowniczym ludem wojowników Dotraki. Dlatego, że na ich czele stał Khal Drogo. Tak, Khal Drogo. No bo chyba przyznacie mi rację, tanio nie jest. A będzie jeszcze drożej. Prezes NBP zapowiedział na konferencji prasowej, że spodziewa się szczytu inflacji około połowy tego roku, gdzieś powyżej 8%. Biorąc pod uwagę, że na początku ubiegłego roku zapowiadał, że w ciągu 12 miesięcy inflacja nie będzie stanowić problemu, to chyba mamy problem. Mamy prawo się bardzo poważnie martwić o zawartość naszych portfeli. Ale jak już wiemy z ostatniego odcinka, to wina Tuska. Dankeschön. Albo samorządów, w których zasiadają jego poplecznicy. Na szczęście łaskawy rząd już pracuje nad zmianą przepisów, która pomoże niektórym podmiotom dotkniętym kilkusetprocentową podwyżką cen gazu. Wspaniale! Szkoda, że dopiero teraz. Ale oczywiście pamiętajcie, to wina niepisowskich samorządowców, wina Tuska i Trzaskowskiego. A poza tym przez ostatnie 8 lat Polcy i Polaki i tak dalej, i tak dalej. Wina Tuska. Orłoś, a co ty wiadomości TVP nie oglądasz? Toż to wiadomo, że wysokie ceny to wina Tuska. Wiadomo, że ceny energii i różnego rodzaju paliw służących do jej pozyskiwania to jeden z głównych powodów wysokiej inflacji. Liberałowie gospodarczy złośliwie przekonują ponadto, że przecież też przyczynia się do niej tak zwane rozdawnictwo. To jedna z głównych broni propagandowych PiS, straszących, że jak liberałowie dojdą do władzy, to zabiorą 500+ i 13. emeryturę. Ale chyba te liberalne przekonania trafiły do ekonomicznych decydentów Zjednoczonej Prawicy, skoro postanowili Polakom trochę kasy uszczknąć. A wszystko za sprawą tak zwanego Polskiego Ładu. O nie! Jesteśmy zgubieni! Okazuje się, że dzięki temu wspaniałemu programowi rządowemu od początku roku niższe wynagrodzenia mają dostawać m.in. liczni nauczyciele, pielęgniarki, przedstawiciele służb mundurowych, nawet niektórzy emeryci. Jak to możliwe, że okazało się to dopiero po nowym roku? Uwaga, uwaga, zdradzę wam tę tajemnicę. Dawno, dawno temu, niedaleko Małkini, żył pewien starzec. Latem mieszkał w lesie, zimą pomieszkiwał u dobrych ludzi. Nie miał rodziny, choć dzieci wołały do niego dziadku.
ale dorośli nie. Dorośli mówili do niego z szacunkiem i pewnym lękiem, a nazywali go widzący. Choć chodził z przepaską na oczach, by pustymi oczodołami nie przerażać bliźnich, to zdawało się, że wszystko widzi dookoła, jak każdy zwykły człowiek. Ale nazywali go widzącym także dlatego, że widział więcej od innych. Czasem rzeczy drobne, gdzie owca się zawieruszyła, albo że dokładnie za tydzień przyjdzie wichura, która dach zerwie u Zenka. Nie chodzi o tego Zenka. Dobra, żeby nie mieszać wam w głowach. U Stefana, dach u Stefana. A czasem widział takie rzeczy, że mroziło krew w żyłach. Tej Celinie od Kowalskich powiedział, żeby do Sanoka w czwartek nie jechała PKS-em. I co? PKS do Sanoka zjechał do rowu i się zapalił. Wszyscy zginęli. Celina do dziś mówi, że widzący jej życie uratował. Orłoś, co ty nam za bajki opowiadasz? Co to ma wspólnego z Polskim Ładem? Chwileczkę, po co te nerwy? Już tłumaczę. Otóż pewnego dnia widzący wezwał bliższych i dalszych znajomych do lasu, na polanę, gdzie stała jego letnia chata i rzekł tak. Przyjdzie dzień Polskiego Ładu. Rząd wyda miliony na kampanię reklamową, żeby się chwalić, ile to Polacy na nim zyskają, zamiast zlecić specjalistom od rachunkowości i podatków sprawdzenie, czy to wszystko się trzyma kupy. Polski Ład przyjdzie z zaskoczenia. Księgowi nawet kilka tygodni przed jego wdrożeniem nie będą mieli pojęcia, jak będzie działać w szczegółach i jakich klienci mają planować wydatki na kolejny rok. Co tam księgowi? Nawet ministrowie nie będą wiedzieli, jak to będzie działać i dowiedzą się dopiero, jak wszystko ruszy. Powiadam wam, Polski Ład będzie nieprzygotowany, opracowany na łapu-capu i byle jak. Będzie jak ta wydmuszka pomalowana na Wielkanoc, ładna z wierzchu, pusta w środku. Ale nie obawiajcie się, zawsze byliście moimi druchami. Gdym był głodny, nakarmiliście, zmarzniętego przyjęliście do swojej izby. Ja was też w potrzebie nie zostawię. Piszcie, co wam mówię, bo nie zapamiętacie, a powiem wam wszystko jak na spowiedzi, jaki formularz wypełnić, jaką metodę rozliczeń wybrać, jaki wniosek złożyć i gdzie, z której ulgi skorzystać, a z której zrezygnować. Otóż, moi drodzy, w tym momencie na polanę wpadł rozjuszony, olbrzymi odyniec. Jak nie przebił starca szablami, jak nie pociągnął go w las, no co wam będę opowiadał? Wiele z widzącego niestety nie zostało. Jak widzicie, pech, przypadek. Gdyby nie to, z pewnością bylibyśmy wszyscy świetnie przygotowani do nowego, do Polskiego Ładu. To zrządzenie losu. Winy rządu Zjednoczonej Prawicy nie ma w tym żadnej, zero. No dobra, dosyć tych bajek. Chcecie ich więcej, to zapraszam na stronę internetową wiadomości tvp.pl. A tak serio, to zapraszam was do śledzenia mojego profilu na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, na LinkedInie oraz oczywiście do subskrybowania kanału na YouTubie. Poza tym do wsparcia WTS na Patronite. Pozdrawiam wszystkich patronów. Oczywiście zachęcam was też do komentowania. I od razu podpowiadam temat do komentowania. Wpadłem otóż na taki pomysł, żeby upamiętnić w jakiś sposób Jacka Kurskiego. Otóż fajnie by było, gdyby jego spektakularne osiągnięcia przemienić w pomnik trwalszy niż ze Spiżu. I wydaje mi się, że dobrym sposobem jest spopularyzowanie jakiegoś powiedzenia, którego bohaterem będzie nasz wspaniały prezes telewizji państwowej. Coś w stylu kombinować jak Kurski w sanepidzie, albo wypaść jak Kurski na Eurowizji Junior. Dajcie proszę popis kreatywności. Liczę na was i wierzę w was. A ja tymczasem wyjaśnię, dlaczego znowu o waszym uśmiechniętym ulubieńcu opowiadam. Wiecie już pewnie, że od pewnego czasu Onet ujawnia kulisy niedoszłej kwarantanny prezesa TVP. Tej, co zamiast 10 dni trwała 40 godzin. Otóż w najnowszej publikacji Onet podaje, że to nie koniec cudów w sanepidzie. Wygląda na to, że ktoś w newralgicznym dla Kurskiego momencie podmienił w oficjalnym rejestrze wykorzystywanym do kontroli przebiegu izolacji i kwarantanny numer telefonu pana Jacka na zmyślony. Dzięki temu policja nie wiedziałaby, pod jakim numerem go szukać. A w ogóle potem powstało nowe konto Jacka Kurskiego w systemie i tam już nie znajdziemy informacji o pozytywnych wynikach testów. Co za przypadek, prawda?
W sumie to szczerze mówiąc nie wiem, czy ta historia mnie bardziej oburza, czy to, co wynika z kolejnych maili ze skrzynki Michała Dworczyka. A wynika, że politycy z otoczenia Mateusza Morawieckiego wprost wymyślali tematy do programów, za przeproszeniem, informacyjnych TVP. Tematy, które miały uderzyć w osoby, których Mateusz Morawiecki nie lubi. Jarek, podsyłam poniżej efekt narady kilku znamienitych osób łapiących pewne linki w sądownictwie i powiązań między sędziami a różnymi sprawami. Po rozmowach mamy prośbę, by jutro TVP bardzo ładnie zaatakowało te osoby, które taki wyrok wydały i generalnie Warszawski Sąd Apelacyjny. Tak miał do Jacka Kurskiego i szefa telewizyjnej agencji informacyjnej Jarosława Olechowskiego napisać doradca premiera Mariusz Chłopik. Chodziło o zaatakowanie sędziego i sądu, który wydał niekorzystny dla Morawieckiego wyrok. Innymi słowy, sądu, który stwierdził, że Morawiecki skłamał podczas kampanii wyborczej. To jest dramat, Jarosław Olechowski oczywiście stwierdził, że to fałszywka albo że mail wpadł do spamu, bo go nigdy nie widział. I oczywiście to tylko przypadek, że potem wszystkie TV-powskie programy informacyjne urządziły nagonkę na tego właśnie nieszczęsnego sędziego, który nadepnął Kłameuszowi na odcisk. W innym mailu dotyczącym sposobu relacjonowania tzw. piątki Kaczyńskiego dowiadujemy się, że Kurski obiecał, że będzie pięknie, a Olechowski potwierdził te ustalenia. No i super, zgrana grupa. Można by powiedzieć zorganizowana grupa. Jeszcze mi tu jednego słowa do tej zorganizowanej grupy brakuje, ale to już dodajcie je sobie sami. Wyobraźcie sobie, że po ostatnich wystąpieniach w WTS-ie prominentnych polityków Zjednoczonej Prawicy zgłosili się do nas kolejni. To naprawdę ci najważniejsi. Z wyjątkiem jednego może. Oni też mają postanowienia noworoczne i obiecują poprawę. Zobaczcie, posłuchajcie. Proszę bardzo. Moi kochani, szanowni widzowie programu w telegraficznym skrócie, jak może kiedyś słyszeliście, ja się cały czas uczę. Cały czas. Bo chcę się trzymać na wysokim C. Bo jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Albo umiesz, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy, że się nie nadajesz. No i ja się, proszę Państwa, nadaję. Udowodniłem to w grudniu ubiegłego roku. Pokazałem, że umiem powiedzieć nie w sprawie tak zwanego Lex TVN. Że nie boję się pana prezesa Kaczyńskiego. I moje postanowienie noworoczne jest takie, żeby dalej się nie bać. Żeby umieć się nie bać. Ja się ciągle tego uczę, cały czas. Nie bać się prezesa. To, że występuję w tym programie, w programie WTS, też świadczy o tym, że się nie boję. Że się nie boję. Boisz się albo się nie boisz. Jak się nie boisz prezesa, znaczy, że się nie nadajesz. Jak się boisz, to znaczy, że się nadajesz. Albo odwrotnie. Proszę mnie już zdjąć z anteny. Wystarczy mi już tego programu. Nie boję się, ale wystarczy. Bardzo, bardzo bym prosił. Proszę bardzo. Halo? Panie premierze Donaldzie Tusku, samotna emerytka z Wawra mogła spodziewać się zaledwie 830 zł brutto. Śmiało można pana nazwać premierem polskiej biedy. Polski Ład to same korzyści. Przyniesie niesamowite korzyści. Przepraszam, panie premierze, to nie jest to nagranie. Tam to już poszło. Tak, przepraszam. Szlachetne zdrowie, prawda, ile cię trzeba cenić, czy jak, no tak, jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda. I jeśli chodzi o zdrowie, przyznam, że niestety boli mnie nos, proszę państwa, od tego kłamania. I moje postanowienie noworoczne jest takie, żeby, prawda, nie kłamać, żeby już nie kłamać, ale ponieważ na co dzień kłamię, to niestety ta deklaracja, to postanowienie, że nie będę kłamał, też może być postrzegane jako kłamstwo. Mówię, że nie będę kłamał, ale, prawda, kłamię, że nie będę kłamał. Czyli, proszę państwa, no tak, sam już nie wiem, prawda. Wiem, być może zastanawiacie się, dlaczego nie pojawił się u nas jeszcze sam prezes Jarosław Kaczyński. Słusznie się zastanawiacie, ale już mówię. Po pierwsze, spokojnie, trzeba sobie dawkować emocje. To nie jest ostatni WTS. Nie mam maski Kaczyńskiego, bo wszystkie wykupili.
Taka właśnie jest prawda, no. Tymczasem Facebook najwyraźniej z hasła 5 gwiazdek, 3 gwiazdki i Konfederację upodobał sobie szczególnie tę końcówkę. Fanpage Konfederacji, jak to się mówi, spadł z rowerka. Strona została zawieszona na skutek stwierdzenia, że notorycznie łamie standardy społeczności. Ja dodam od siebie, że nie tylko społeczności Facebooka, ale to jest już zupełnie inna para kaloszy. Konfederacja oczywiście jako partia głosząca wolność, szczególnie ekonomiczną i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zawierania umów, stwierdziła, że krok koncernu Meta przyjmuje. Choć się z nim nie zgadza, to szanuje decyzję właścicieli platformy, do której mają pełne prawo. To znaczy do tej decyzji. Ta platforma i właściciele mają pełne prawo. Nie no, słuchajcie, żartowałem z tą reakcją Konfederacji. Boże, ja wam muszę wszystko tłumaczyć. Nie muszę, po prostu nie wiem dlaczego tłumaczę. Jeszcze mamy dla was oczywiście część muzyczną WTS-u, w związku z tym oddaję już głos autorowi niesłychanie dynamicznie rozwijającego się kanału Witam, Antosiowi Orłosiowi. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Antosiu, witam. Witam Państwa serdecznie. Dziś w kąciku muzycznym zespół, który zgłosił się do mnie z piosenką, co prawda, która ma już 3 lata, ale jak rozumiem, dalej są z niej dumni. To właśnie ją chcieli Państwu zaprezentować i to właśnie nią chcieli się wypromować tutaj w WTS-ie. Nie wiem, co mogę o niej więcej powiedzieć. Nie wiem, no, zapraszam do obejrzenia ostatniego odcinka Witam na moim kanale. Jak tam się Państwo macie? Co tam u Was? U mnie, ja na przykład jestem trochę jeszcze cały czas chory, co słychać. No, tak, takie tam życie. Przed Państwem zespół i zapraszam do posłuchania zespołu Out of Hand. Swoją drogą polecam wam najnowszy odcinek kanału Witam, bo znajdziecie w nim podsumowanie całego minionego roku. Od stycznia do grudnia. No naprawdę niesamowita robota. I to by było na tyle. Ściskam, pozdrawiam, do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć.